Witam wszystkich na warsztat 12 tradycji z Debbie Davis z Kalifornii. Co tydzień mamy od 18 do 19. Jest otwarte dla wszystkich. Dzisiaj omawiamy tradycję trzecią. So go ahead, Debbie, if you want to make an introduction in English. There we go. Thank you, Isabella. Hi, everybody. I am Debbie. I'm an alcoholic and coming to you from Concord, California, which is just outside the greater San Francisco Bay Area. I've been delighted to share my experience on the traditions. Today we're on tradition 3 in the series. For those of you joining us, I always like to let you know I am no authority on the traditions, just simply another AA member sharing their experience. Okay. I chciałabym wszystkim po prostu powiedzieć, że nie jestem żadnym autorytetem, jeśli chodzi o tradycję. Ja jestem po prostu członkiem AA, która dzieli się swoim doświadczeniem. Okay, floor is yours, Debbie. Okay. Again, for those of you who are just meeting me, my sobriety date is February 8, 1976, which means I recently celebrated 45 years of continuous sobriety. Moja data trzeźwości, jeśli jeszcze mnie nie znacie, to jest 8 luty 1976 rok. To oznacza, że ostatnio celebrowałam 45 lat trzeźwości. My home group is the Primary Purpose Group in Dublin, California. You got to define where they are these days. And I am actively sponsored by a woman named Marilyn S. from Southern California. Moja grupa domowa, grupa macierzysta to jest Primary Purpose grupa Primary Purpose, co jest w Dublin, ale Dublin, Kalifornia, nie Dublin, Irlandia. W dzisiejszych czasach trzeba szczególnie powiedzieć. I moja sponsorka to jest Marilyn S., również z Kalifornii. When I came back to Alcoholics Anonymous in February of 1976 and was serious, I asked the long-timers, what do you do to stay sober? Jak ja wróciłam do AA w lutym 1976 rok, zapytałam weteranów, co wy robicie, żeby utrzymywać tą trzeźwość. And one of the 7 things they shared with me was about learning and practicing the traditions at the group level and in my personal life. No i jedną z rzeczy, które oni mi przekazali, jest, żeby praktykować tradycję na poziomie grupy AA i również w swoim życiu osobistym. When we talk about tradition 3, it would seem pretty clear stated, but apparently it isn't. Jak rozmawiamy o tradycji trzeciej, to wydaje nam się, że to jest jasno napisana tradycja i zrozumiała, ale okazuje się, że może niekoniecznie. As we read in our history, there were pre-traditions. A lot of different groups had created rules and regulations to follow. Jak czytamy o historii AA, to ta historia, zanim się pojawiły tradycje, to były różne grupy i miały różne zasady. What we did is we went with what we were familiar with in other types of clubs or organizations of the day, which typically have rules for membership. I to, co AA zrobiło, to zrobiło tak jak, podobnie jak inne grupy albo organizacje, że miały jakieś zasady na członkostwo. To po prostu robili podobnie jak inne grupy czy inne wspólnoty. And because they were conflicting, the headquarters asked all the groups to send in their requirements,
And when they put them all together, if they had all been in force, none of us could have belonged to Alcoholics Anonymous. No, i było tyle tych grup i tyle tych zasad i różne zasady dla różnych grup, że główne biuro w Nowym Jorku, główne biuro AA poprosiło, żeby wszystkie grupy przysłały wszystkie zasady, które praktykują. No i jak spojrzyły na te zasady, gdyby złożyły je wszystkie do kupy, to nikt z nas by nie mógł należeć do żadnej grupy AA, gdyby wszystkie te zasady były wprowadzone. And so they looked to simplify this, clarify this, and kind of remind us we only have a singleness of purpose, and that is to help the person, whether they, with their drinking, should they have a drinking problem, we can help you with that. No i postanowili wtedy, że stworzą taki prosty schemat, proste zasady i żeby głównym celem tych wszystkich zasad było pomaganiu temu alkoholikowi, który potrzebuje tą pomoc. In the short form, I kind of wish we had kept the long form because it does make it a little clearer. But the short form reads very simply, the only requirement for AA membership is a desire to stop drinking, and that is assuming you have drank. No i krótka forma trzeciej tradycji. Trochę żałuję, że nie zachowali tą długą formę, ale to później. Krótka forma brzmi tak. Jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. I tutaj zakładają, że kiedyś piłeś. Now, anyone can attend an open AA meeting. Każdy może przyjść na otwarty meeting AA. But we're really going to be able to be most useful to those who have had a drinking problem and cannot stop. Ale my tak naprawdę będziemy użyteczni jako grupy dla osób, które kiedyś miały problem z piciem i teraz chcą zaprzestać. The long form reads, and I'll just read the whole thing, Isabella. Our membership ought to include all who suffer from alcoholism, not secondhand alcoholism, alcoholism, you suffering, me suffering. Hence, we may refuse none who wish to recover. Nor ought AA membership ever depend upon money or conformity. Any 2 or 3 alcoholics gathered together for sobriety may call themselves an AA group, provided that as a group, they have no other affiliation. Przeczytam długą formę. Członkostwo w AA powinno być dostępne dla każdego, kto cierpi z powodu alkoholizmu. Nie mamy prawa odmówić członkostwa AA nikomu, kto pragnie powrotu do zdrowia. Nie powinno ono nigdy być uzależnione od pieniędzy, ani od posłuszeństwa. Nawet 2 czy 3 alkoholików, spotykając się w celu utrzymania trzeźwości, może określić się jako grupa AA pod warunkiem, że jako grupa nie ma innych powiązań. Okay. So there is a myth that they removed the word honest, desire to stop drinking, from the third tradition. That is a myth. Jest taka, jak się mówi, myth, Dominika? Legenda, mit. Jest taka legenda, że z pierwszej formie trzeciej tradycji, że było tam jedynym warunkiem członkostwa w AA jest uczciwe pragnienie zaprzestania picia i że po prostu wykreślili to uczciwie. Ale to jest tylko legenda.
It was in the foreword to first edition and the preamble, but it was never in our traditions. To było w przedmowie do wydania pierwszego i w preambule, ale to nigdy nie było w tradycjach. Now, you can come to Alcoholics Anonymous with 400 other problems, obsessions, addictions, dilemmas, whatever they are. Our question is simply, is any of those a problem with alcohol? If so, we can help you. Możesz przyjść do nas, do AA, z 400 różnymi problemami. To może być, nie wiem, uzależnienia różne, to mogą być różne inne dylematy, może być 400 różnych problemów. Ale nasze główne pytanie jest, z tych wszystkich problemów, czy przynajmniej jeden z tych problemów jest problem z piciem. Wtedy możemy Ci pomóc. The great gift we have in Alcoholics Anonymous is identification. And when someone begins to talk about their other addictions, obsessions, dilemmas, I have a spiritual disconnect and I can no longer relate to that. To, co nas łączy tutaj w AA, to jest te porozumienie, ta identyfikacja, co mamy między nami. I póki ktoś po prostu ciągle mówi o tych innych różnych problemach, to ja tego nie poczuję i nie mogę pomóc. Sometimes I lose my... For the alcoholic, this is the only 12-step program we have. This is why there are hundreds of other anonymous programs with their singleness of purpose. Dla alkoholika ten 12-krokowy program to jest jedyny program, co my mamy. Dlatego jest różnych innych wspólnot, co mają własne programy z własnym głównym celem. Many of us come in here with problems other than alcohol, like drug addiction. They often seem to go hand in hand. And there's a wonderful pamphlet called Problems Other Than Alcohol. Wielokrotnie przychodzimy do AA i są ludzie, którzy mają różne inne uzależnienia, na przykład uzależnienie od narkotyków. Czasami to jest po prostu w parze z alkoholizmem. Tutaj jest super ulotka, problemy inne niż alkohol. It has a couple of good statements. One of them is, can you make a non-alcoholic into an AA member? No. No i jest kilka dobrych zdań w tej ulotce, na przykład, czy można z niealkoholika zrobić członka AA? Nie. And it also says, is there a way of making non-alcoholic addicts into AA members? I tutaj jest również, czy jak są osoby uzależnione, ale nie są alkoholikami, czy mogą być członkowie AA? No. Nie. Even though drug users and alcoholics happen to be first cousins of a sort. Pomimo, że alkoholicy i narkomani to są tak jak pierwsi kuzyni. When I was introduced to Alcoholics Anonymous through a treatment program, they labeled me chemically dependent. Now that's a lot of syllables. Jak ja trafiłam do AA poprzez odwyk, to w odwyku mnie określili jako chemicznie uzależniona. To jest zbyt dużo sylab.
I don't even want to be here. I don't care, but I didn't know any different. Ja nawet nie chciałam tam być w tym odwyku. Mnie to wszystko jedno, jak mnie określają, ale ja nie wiedziałam inaczej, jak siebie określać. So whenever I was in an AA meeting, I said, my name is Debbie and I'm chemically dependent. Jak byłam na spotkaniu AA, to podniosłam rękę i mówiłam, mam na imię Debbie i jestem chemicznie uzależniona. So now I get for real serious in AA in February of 1976. And again, out of ignorance, I continue to identify myself like that in an AA meeting. No i dalej, jak trafiłam znowu do AA, to było w lutym 1976 rok i tak poważnie podeszłam do programu, ja po prostu nie wiedziałam i ciągle się zaprezentowałam Debbie, która chemicznie uzależniona, bo nie wiedziałam. About a year into this, I'm sitting with one of my long-timer mentors at a conference registration table. No i chyba rok później siedziałam ze swoim mentorem na konferencji przy takim długim stole rejestracyjnym. And a woman came up to the table and I asked her, is she AA or Al-Anon? This is in the day when you have to like pay cash and do check marks and fill out paperwork. No i kobieta podchodzi do stolika, żeby się zapisać na konferencję i zapytałam, czy pani jest AA czy Al-Anon. To było w tamtych czasach, kiedy trzeba było się zapisać i zaznaczyć, czy jestem AA czy Al-Anon. And she said, I'm chemically dependent. So I checked off the AA box and she went on her way. No i ona powiedziała, że jestem chemicznie uzależniona. To ja zaznaczyłam AA i ona sobie weszła do środka. My mentor, longtime mentor, turned to me and said, quote, what the hell is that? Mój mentor w AA, który siedział obok, zwrócił na mnie i powiedział, co to ma było? That was a quote. I don't swear here. Ja nie przeklinam. I said, that means that we're an alcoholic and an addict. And he said, ja powiedziałam, to znaczy, że jesteśmy alkoholikiem i osobą uzależnioną. A on powiedział, whoa. Deb, here we are simply alcoholics. Because that new person coming in the room, hearing you say you're chemically dependent, is going to say, what in the heck is that? I came here because I have a problem with drinking. No i on powiedział, wow, chwila, że tutaj identyfikujemy się tylko jako alkoholicy, bo jak przyjdzie nowa osoba, która ma problem z piciem i usłyszy ciebie, jak się przedstawiasz, to powie, co do cholery to jest? Ja przyszłam tutaj, żeby przestać pić. At that moment, I crossed more into the line of membership in AA for me, and I'll tell you what I mean by that. No i w tym momencie, tak jakby weszłam na tą granicę, że ja jestem członkiem anonimowych alkoholików. I ja zaraz wytłumaczę, co to znaczy dla mnie. I have the right to identify myself however I want to. You can't make me say anything different. Ja mam prawo siebie określić, jakkolwiek mam ochotę. Ty nie masz prawa powiedzieć mi, w jaki sposób ja powinnam się określić. But you've shown me my responsibility to the common welfare is far greater
than my rights here in Alcoholics Anonymous. Ale pokazałeś mi, jaką ja mam odpowiedzialność do wspólnego dobra AA. I to wspólne dobro AA jest ważniejsze niż moje prawo. And so I look at the long form of this tradition that says conformity should, my membership doesn't depend on conformity, and using the example of how I choose to identify myself. And yet I've just went from ignorant by calling myself chemically dependent to informed, which is honor the program I'm in and call myself as simply an alcoholic. No ja wiem, że w długiej formie tutaj jest opisane, że o tym sorry, it's a hard word for me to pronounce in Polish, posłuszeństwie, ale ja nauczyłam się, wyedukowałam się, że teraz ja mam działać tutaj dla dobro grupy. I didn't know the impact of my inside feeling of membership would strengthen when I started doing what the successfully sober people did. I ja nie miałam pojęcia, że moje to poczucie, że należę, że jestem częścią tej grupy, że to wzmocni moje trzeźwienie, robiąc to, co inni w mojej grupie robili. When I was calling myself chemically dependent, it wasn't to be cute or different or hip or look at me. I just didn't know. Jak ja siebie przedstawiałam jako chemicznie uzależniona, to nie robiłam tego, żeby być inna, czy fajna, czy taka wyjątkowa. Ja po prostu nie wiedziałam. But now I do know, and I began to feel more a part of than apart from. Ale teraz wiem i czuję się częścią, większą częścią tej grupy, niż tak trochę oddalona od tej grupy. I have spoken to many men and women new to Alcoholics Anonymous who don't know what they are. They may be an alcoholic and a bunch of other things, or alcohol has never been an issue, but these other items are. Ja rozmawiam i rozmawiałam z wielu kobietami, mężczyznami, którzy nie są pewni, kim oni są. Że alkohol tak, jest problemem, ale mnóstwo innych rzeczy też są problemami. Lub alkohol może nie jest problemem, ale jest tutaj tych mnóstwo innych rzeczy i oni są głównym problemem. And they get sent to Alcoholics Anonymous because maybe we're the oldest or most established or most populated 12-step program. No i wysyłano ich do anonimowych alkoholików, bo jesteśmy najbardziej znaną wspólnotą, jesteśmy dosyć silną wspólnotą i po prostu tutaj ich odsyłają. But we won't be able to help you with your specific trouble if we can't form the identification, and that is our great gift, is identification. Ale my nie będziemy mogli Ci pomóc i pomóc tym osobom, jeśli nie czujemy te porozumienie, jeśli nie mamy tego porozumienia, bo te porozumienie, że mamy te same problemy, to jest nasza siła. Our great companion, first cousin, let me use the language of our great first cousin is Narcotics Anonymous.
nasz kuzyn, bliski kuzyn, takim językiem powiem, to jest anonimowi narkomani. And years ago, they produced a document in November of 1985 called World Service Board Bulletin Number 13. No i w listopadzie 1985 rok oni wydali takie pismo, które się nazywało Światowy Buletyn. What was the title? World Service Board Bulletin Number 13. Mhm. And people can Google that. Okay. World Service Bulletin numer 13. Ten dokument tak się nazywa. Można go wygooglować. They beautifully describe the value and importance of our singleness of purpose for each organization and the language each uses. I oni pięknie określają naszym podstawowym celem, naszym głównym celem każdej wspólnoty. So over the years, I've noticed that we start meshing the language, which will begin blurring the message. No i zauważyłam, że przez lata trochę przeplatają się te języki NA i języki AA. I to niestety trochę zamazuje przekaz. I recently got a call from a gal who is 30 days sober today, and she was on day 2. Ja ostatnio otrzymałam telefon od kobiety, która dzisiaj ma 30 dni trzeźwości, akurat dzisiaj, ale wtedy miała 2 dni, jak zadzwoniła do mnie. And she had been sort of waffling for about 10 months, and she kept talking about being clean, clean, clean. No i ona tak chodziła, wychodziła przez około 10 miesięcy i ona ciągle mówiła, że jest czysta, czysta, czysta. So when she was done sharing her history, I said, "Are you in Narcotics Anonymous? Because clean is not the language Alcoholics Anonymous uses, but Narcotics Anonymous uses." I zapytałam jej, bo ona się dzieliła na mityngu, i zapytałam jej, czy ty jesteś w NA, bo w NA zamiast trzeźwa to mówią, że jestem czysta, tak? I to jest język anonimowych narkomanów. Because my guidance is that sober in Alcoholics Anonymous, the language we use covers everything. Bo z mojego zrozumienia język, który AA używa, czy jestem trzeźwa, to obejmuje wszystko. So she said, "No, I have gone to AA, and okay, so do you have a problem with alcohol? Because I didn't hear very much about that in her sharing." Nie, i ona powiedziała, że nie, ja chodziłam na AA. I ja zapytałam jej, ale okej, czy ty masz problem z alkoholem? Bo jak dzieliłaś się, to prawie w ogóle nie słyszałam nic o twoim problemie z alkoholem. So in a little more conversation, we dig down to, yes, when she starts drinking, she has no control after the first drink. The obsession is launched, and alcohol is, off she goes. No i trochę więcej porozmawialiśmy i okazuje się, że tak, jak ona zaczyna pić, włącza się obsesja i idzie jak burza. Ma problem w zatrzymaniu się. So we began walking the recovery path in simply Alcoholics Anonymous, No and i, using the language of AA. no i my zaczęliśmy kroczyć ramię w ramię
drogą anonimowych alkoholików i korzystając z języka anonimowych alkoholików. In our 12 and 12, the second sentence reads, you want me to, okay. For AA is really saying to every serious drinker, again, drinking needs to be a part of your membership. You are an AA member if you say so. No i w naszej książce 12/12 drugie zdanie jest dla każdej, i tu będę parafrazować, bo nie mam 12/12 ze sobą, ale że dla każdej osoby poważnie dotknięta chorobą alkoholową jesteś członkiem AA, jeśli ty określasz siebie jako członkiem AA. What we're saying is you don't have to meet any additional criteria like we don't take or check your DNA, we don't take a blood test, we don't ask you how long you've drank and say, oh, wow, you're about a month shy of the required drinking minimum. My tego nie określamy. My to nie określamy. My nie bierzemy żadne testy DNA, żeby sprawdzić, czy jesteś alkoholikiem, żadne badania krwi, żeby sprawdzić, czy jesteś alkoholikiem. My nie wysłuchujemy całą swoją historią i mówimy, nie, jeszcze chyba miesiąc musisz pić, żeby być alkoholikiem. Tego nie robimy. When I was introduced to you, I had drank 5 years with great focus, and I was still underage and felt, number one, I am too young to be an alcoholic. Jak ja tutaj trafiłam do was, do nas, to ja 5 lat dopiero piłam, ale z wielkim skupieniem, ale ja miałam takie poczucie, że ja jestem zbyt młoda, żeby być członkiem AA. But alcoholism, the illness, as we call it in our big book, doesn't discern age, education, finance, social background, or skill set. Ale alkoholizm jako choroba to nie wybiera. Nieważne jaki jest wiek, jaka jest rasa, jaki jest status społeczny, to nie ma znaczenia. So my too young exclusion wasn't gonna fly. To moja wymówka, że jestem zbyt młoda? Nie, niestety. It refers to membership. And let me remember that while the only requirement for membership in AA is a desire to stop drinking, it doesn't mean I don't have some other responsibilities once I get on my feet here or familiar with AA. Tutaj mówią właśnie w tej tradycji o członkowstwie. I jest tutaj napisane, że jedynym warunkiem członkostwa w AA jest pragnienie zaprzestania picia. Ale nie mogę zapomnieć o tym, że jak już jestem tym członkiem w AA i jak już wytrzeźwieję, to mam inne obowiązki jako członek AA. Membership starts with the letters M-E, me. And for me, it becomes an action word. W angielskim członkostwo, membership, to zaczyna się z MA, słowo ja. To znaczy, że ja muszę coś robić. Muszę działać, jak jestem tym członkiem AA. When I arrived at my first meeting, somebody had set up the chairs, made the coffee, had the doors open, had literature available. It wasn't fairies that did that. Jak ja trafiłam na pierwszy meeting, to krzesła były rozłożone,
ktoś zrobił kawę, drzwi były otwarte, literatura leżała na stole. To nie były wróżki, które to zrobiły. Somebody got there early and someone stayed late. Ktoś tam przyszedł wcześniej i ktoś został później. At some point, it's time for me, sooner rather than later, to step in to be a part of that creation for the next new person to have it ready for their arrival, as it was for mine. No i jest to mój obowiązek. Mam nadzieję, że szybciej, a nie później, żeby również wejść w tą rolę, żeby też przygotować tą salę dla nowej osoby, która wchodzi, podobnie tak jak ja wchodziłam. There are what are referred to as specialty AA groups. For example, men or women or young people. Są też takie szczególne grupy AA, na przykład grupy kobiece, grupy dla mężczyzn albo młodzi w AA. And I know of two occasions where two men friends of mine were accidentally sent to their first meeting to an all women's group. No i mam takie dwa przykłady, kiedy moi znajomi, mężczyźni, przez pomyłkę zostali wysłani na ich pierwszy meeting, który był meeting kobiecy. They were not greeted very hospitably. Nie byli zbyt mile przywitani. You're a man, you can't be here, you need to go. Jesteś mężczyzną, nie możesz tutaj być, musisz stąd wyjść. I assure you, if they had known it was a women's meeting, they would not have gone. Zapewniam was, gdyby oni wiedzieli, że to była grupa kobieca, to by tam nie trafili, nie poszli sami. And I know there is a purpose for specialty groups like that, feeling of safety or just the comfort of your own kind, like a women's or a men's meeting. No i ja absolutnie rozumiem takie grupy, dlaczego one są, dla poczucia bezpieczeństwa, że jesteś otoczona własnymi ludźmi. But in our pamphlet, the AA group, it gives some good guidance on those. Ale mamy taką świetną ulotkę, grupa AA, i tam są wskazówki właśnie na jak powinny funkcjonować takie grupy. So you can call yourself an AA group and have a focus like, I'll use a women's group, if. I absolutnie możesz mieć, na przykład założyć sobie grupę AA i ta grupa może być taka sfokusowana, na przykład, że to jest grupa kobieca, jeżeli all the members are alcoholics, że wszyscy członkowie są alkoholikami, if they open the door to all alcoholics who seek help, regardless if they meet the purpose, like if they're a man, if they're coming to a women's meeting, that they are seeking help. Że drzwi są otwarte dla tych osób, które szukają pomocy. Na przykład nawet jeśli mężczyzna przychodzi i szuka pomocy, to jest mile przywitany. Then they can call themselves an AA group. W takim przypadku to takie grupy mogą siebie nazwać grupa AA. What I would encourage, if you have a specialty group that you go to, is to have a group conscience. Plan ahead of time what you will do when someone who doesn't meet your purposed criteria, what you will do. I ja mam taką sugestię, że jeśli macie taką grupę, żeby zrobić sumienie grupy i
omówcie, co zrobicie, jak będziecie mieli taką sytuację. Na przykład, jak macie grupę kobiecą, co zrobicie, jak mężczyzna szukający pomocy trafi na waszą grupę? I know that there are parts of the world where other anonymous programs are not so prevalent. Ja wiem, że w innych części świata inne wspólnoty nie są, nie ma ich po prostu. And I'm not here to make any ruling on how people introduce themselves or what they say in meetings. I ja nie jestem tutaj, żeby osądzać albo określić, w jaki sposób osoby na meetingach powinni się przedstawiać. I am just here simply to share the experience that I've had of how to respect the program I'm in. Ja po prostu dzielę się swoim doświadczeniem, czego ja się nauczyłam, żeby szanować program, w którym ja jestem uczestnikiem. If any one of your problems has been drinking and you would like help, I want my hand of Alcoholics Anonymous to be there. And for that, I thank you. I jakiekolwiek macie problemy, jak przynajmniej jeden z tych problemów jest alkohol i picie, ja chcę, żeby moja ręka służyła pomocy. I za to jestem odpowiedzialna i dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, Debbie. Thank you. Thank you. Now, Q&A, I think. Q&A, sure. Teraz mamy czas na pytania. We have time for questions. So if you could please write your questions in the chat. Jeśli możecie napisać pytania w czacie, to przeczytam i Debbie odpowie na pytania. Or if you feel like it, you can just unmute and ask the question. Albo możesz się odmutować i zadać pytanie. Czat jest odblokowany, można pisać, a od jakiegoś czasu Aleksandra dała rękę, podniosła rękę. Nie wiem, czy chce o coś zapytać, ale ta wirtualna ręka jest podniesiona od jakiegoś czasu. Okay. Ola, chcesz coś zapytać? Może to przez pomyłkę było. Okay. So we have a question from Beata. I'm going to read it first in Polish and then I will read it to you. Czy na meetingu kobiecym można mężczyznę prosić, aby nie odzywał się, ale został i po meetingu mógł dostać pomoc? So Beata asks a question. In your experience for example, in a women's meeting, can a man be asked not to share, but he can stay after the meeting and receive help? What's your experience with that? So I don't go to women's meetings, so I don't have firsthand being in the meeting, a man comes in. So I can't talk from experience, but my feeling would be that could be their group conscience, that they would agree to that and just kindly, gently explain, you are welcome to stay, but we ask that you don't share. But that should come out of their group conscience. But I don't see anything wrong with that request. Ja osobiście nie mam takiego doświadczenia, bo ja nie chodzę na meetingi kobiece, ale jeśli mężczyzna przyjdzie i jest tak ustalone na sumieniu grupy, myślę, że to jest okej, żeby powiedzieć mu, żeby się nie odzywała po meetingu, prosił o pomoc. Myślę, że jeśli sumienie grupy tak ustaliło, to jest wtedy okej. Isabella, my friend Penny put the link in for that bulletin number 13 in the chat. That'll be helpful for people. Thank you, Penny.
Okej, super. I Penny, dziękuję Penny. Penny w czacie o tym, co Debbie wcześniej wspominała, to pismo, które wydało NA, które mówią właśnie o różnicach w języku NA i języku AA. To można ściągnąć, jest na czacie i można go ściągnąć i przeczytać. I przetłumaczyć w Google Translate. I told them they could translate it in Google Translate. That'll give them the basics, yes. Okay. Czy są jeszcze jakieś pytania? Are there any other questions for Debbie? I have a question for Debbie. Hi, Sydney. Hi. So I'll ask Isabella to translate for me. Can you clarify a little bit more regarding that last question as far as the difference between the tradition of every group has the right to be wrong and everybody gets to be a member of Alcoholics if they Anonymous if they say so. So my point would be, if I come to an AA meeting, it's a men's meeting, and they say, please share with someone after the meeting, and I say, well, you can't kick me out because I'm an AA member. Can you kind of talk a little bit about that difference between the group deciding for themselves and then AA as a whole? Sydney zadała takie pytanie, żeby trochę ta różnica między kiedy grupa decyduje, jakie ma zasady i co AA mówi, bo na przykład powiedzmy, że Sydney przyjdzie na męski meeting i mężczyźni na meetingu powiedzą, że proszę się nie odzywać, proszę zostać na koniec meetingu, a Sydney mówi, że hej, przecież jestem członkiem AA i mam prawo się odezwać. Czy możesz trochę więcej powiedzieć o tym? So the group has formed a conscience and made the request, and I want to say odd member, but I don't, you know what I'm saying. The unfamiliar member is insisting. Well, so first my hope would be that I would respect the request of the group, that I'd be gracious enough to do that. But secondly, if I am that insistent that the big I has to talk, that the group would be gracious enough to tolerate me. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja, powiedzmy, idę na tą grupę i ja jako ta inna na tej grupie mam nadzieję, żebym szanowała po prostu to, co grupa zdecydowała na samienie grupy. Ale jeśli ja muszę coś powiedzieć, bo ja tutaj jestem najważniejsza, to mam nadzieję, że może grupa by mnie uszanowała. I tak to wygląda. The frequency is rare, but we should be prepared. To rzadko się zdarza, że są takie sytuacje, ale powinniśmy być przygotowani na takie sytuacje. Thank you, Debbie. Mm-hmm. Czy są jeszcze jakieś pytania? Does anyone else have any questions? Since nobody's talking, I'll fill in that gap. Part of the reason of instituting rules was fear. Plain and simple. Powód, dlaczego mieliśmy te różne zasady, to był lęk. The first fears in our early years were the people coming from prisons and insane asylums. Pierwszy taki lęk z dawnych lat jest, że na nasze grupy będą przechodziły osoby z więzienia lub osoby z szpitalów psychiatrycznych.
Now, we've been carrying the message of recovery inside those walls to them, but wow, now they're going to be coming into our rooms outside. And the fear was they would change AA. No i to było tak, że oczywiście niesieliśmy posłania do tych szpitali i do tych więzień, ale wow, teraz oni mają przychodzić do nas i my mieliśmy taki lęk, że oni zmienią twarz AA. But what happened is AA had changed them. Ale to, co się wydarzyło, że AA ich zmieniło. Then in the 70s and early 80s, there was a massive influence into the rooms by people like me, young people, treatment graduates. No i potem w lat 70. i 80. była cała masa ludzi, podobnie jak ja, młodych ludzi, absolwenci odwyków. And you can see how I came in with a lot of misinformation. I did not change AA, but the long-timers helped me change to AA. No i ja miałam mnóstwo złych informacji i to jest tak, że ja nie zmieniłam AA, ale ci weterani to pomogli zmienić właśnie moje poglądy. That's why, for example, and I may have said this before, when I see someone who's a repeat slipper, that I find that I have maybe made an assumption they know what AA is because they've been around and around for years. No i ja czasami popełniam taki błąd, bo jak ja widzę kogoś, który ciągle wraca do picia, to popełniam taki błąd, że zakładam, że oni wiedzą już wszystko o AA, bo wchodzili, wychodzili i po prostu ciągle są w tym AA latami. And so when I have a moment, I like to share with them in a kind way. I just want to make sure that you understand what Alcoholics Anonymous really is. That it's something more than check, I got a sponsor, check, I'm going to lots of meetings, check, making coffee. It is the 12 steps taken to the best of your ability to relieve the obsession to drink. No i chcą upewnić, mam rozmowę, żeby oni wiedzieli, że AA to nie jest tylko po prostu pewne zadania, że okej, odhaczę, mam sponsora, odhaczę, idę na mnóstwo meetingów. To wszystko odhaczam, robię kawę na meetingu. To jest to, że co to jest AA? To jest to program 12 kroków, który ja przerabiam, żeby już nie mieć obsesji picia. I think we might have a question in the chat, Isabella. We do. Ewa C. Cześć Ewa. Jak reagować, kiedy na meetingu otwartym prowadzący dopuszcza do głosu osoby z innej wspólnoty, na przykład Al-Anon? Okay, this is a good question. So, how do we react, for example, when on the meeting, like an open meeting, the secretary allows somebody from another fellowship to speak, for example, somebody from Al-Anon? Should we react? It's very embarrassing to all parties to, hey, wait a minute, you're not an alcoholic. And I mean, I've seen that, but it's a very awkward thing. No, the secretary clearly is not informed what an open meeting means. No i to jest trochę żenujące, jak w trakcie meetingu ktoś przerywa i mówi hej, nie masz prawa zabrać głosu, bo ty nie jesteś alkoholikiem. No i to jest bardzo wyraźnie widzę, że prowadzący meetingu nie rozumie, co to znaczy otwarty meeting. This is why it's important
we are careful in our leadership selections. We don't elect secretaries because, oh, they're cute. No i dlatego to jest bardzo ważne, że uważnie też wybieramy osoby prowadzące meetingu. Nie wybieramy po prostu, o, ty jesteś słodka, możesz prowadzić. So I'll give you an example. Dam wam przykład. In one of the groups locally, not my home group, but one I attend regularly, the secretary of the meeting would invite young, new to recovery members to read. Ja na jednym z meetingów, na których chodzę, to nie jest moja grupa domowa, ale jeden z takich meetingów, gdzie regularnie przybywam, prowadząca tego meetingu zapraszała osób nowych, nowicjuszy, żeby czytali na meetingu. But they did not ask. Now, her intention was to make them feel a part of, but she didn't ask if they were an alcoholic or not. No i miała dobre intencje. Jej intencje było to, żeby te nowe osoby czuli się częścią tej grupy. Ale popełniła taki błąd, bo nie zapytała tych osób, czy są alkoholikami, czy nie. Now, while this is an open meeting and anyone can attend, only alcoholics participate, and that includes reading. No i na otwartym meeting jest otwarty dla wszystkich, ale tylko alkoholicy mają prawo zabrać głos. I to również dotyczy czytania. So the first time a reader got up and said simply that they were an addict, you know, I went boing, boing, boing. No i pierwszy raz, jak ktoś taki wstał i się przedstawił jako osoba uzależniona, to miałam czerwoną flagę po prostu. My first thought was, somebody needs to talk to that secretary. Pierwsza moja myśl, ktoś musi porozmawiać z tym prowadzącym. I don't sponsor her. This isn't my group. Ja ją nie sponsoruję, to nie moja grupa. So I kind of hoped somebody would take care of this. Miałam nadzieję, że ktoś się tym zajmie. When it happened a second time, Jak się stało po raz drugi, well, I took matters into my own hands. musiałam wziąć sprawę w własne ręce. And I went something like this. No i tak to zrobiłam. I really appreciate your service as secretary, and I've noticed twice now that you've had readers that simply identify as an addict. Bardzo doceniam Twoją pracę jako prowadząca, ale zauważyłam, że już 2 razy dopuszczałaś do głosu osoby, które się przedstawiają jako osoby uzależnione. And she said, well, yeah, I mean, it's an open meeting and I wanted them to feel a part of. I ona powiedziała, że tak, no to jest otwarty meeting i chciałam, żeby oni się czuli częścią tego meetingu. I said, well, you might want to review tradition 3 and the open meeting card. Ja powiedziałam jej, no ale może byś przeczytała, przejrzyła tradycję 3 i taką ulotkę, co to jest otwarty meeting. And she said, okay, and then of course didn't talk to me for 6 months. I ona powiedziała, okej, w porządku, i potem nie rozmawiała ze mną przez 6 miesięcy. Now I realized that, and I knew that she might have felt embarrassed, but there were never any more addicts, only reading from the podium. Rozumiem, może ona się czuła zażenowana, ale
Plus jest taki, że już nie było osób uzależnionych, którzy czytali na naszym meetingu AA. So our point is, let's make sure our message remains our message, clear and purposeful. When we blur it, we will have a mess, not a message. No. I ja po prostu chciałam tak podkreślić, żeby nasze posłanie zostało takie jasne i klarowne. I bo jak się trochę to miesza, to po prostu potem nie jest to jasne i klarowne, tylko bałagan się robi. Okay, thank you. We have a few more questions. Do you have time, Debbie, or? I think I have till 10:15, or I've got a few more minutes, yeah. Okay. Question from Janusz. Czy nie uważasz, że decyzja sumienia grupy, na przykład kobiecej, że mężczyźni nie mogą zabierać głosu na ich meetingu, narusza trzecią tradycję i być może wynika z lęku? So Janusz is just asking for your opinion. Do you think, for example, during a group conscience, if a group conscience of a female group, for example, decides that men cannot share, if a man comes and cannot share during the meeting, do you think that is going against the third tradition? And do you think it's coming out of, that decision comes out of fear? What are your thoughts? I don't think myself that it's going against that. If it is, it very possibly could be coming out of fear. But again, he's going to be way more uncomfortable than anything, if he even finishes staying for the meeting. But he may just want to be in that spiritual atmosphere just like we do. Mm-hmm. So I just don't want to have some member who accidentally pops into the wrong, again, gender meeting as an example, who really needs us and just needs to be in that spiritual way, be tossed out. I wouldn't like it. So let me not treat people like that. That's... Moja opinia jest taka, że ja nie uważam, że to jest przeciwko trzeciej tradycji. Ja nie wiem, czy to wynika z lęku, nie jestem pewna, ale no nie wiem, chyba on będzie się czuł po prostu, sam się będzie czuł niekomfortowo. Może on po prostu tam przyszedł, żeby usiedzieć i być w tej atmosferze, ale na pewno wyrzucając go, to wiele dobra nie wyniknie z tego. Żeby on tam był, że to jest okej, ale chyba jak on będzie siedział cicho, to nie, moim zdaniem to nie jest przeciwko trzeciej tradycji. Okay, hold on. Robert, Debbie, czy dobrze pamiętam, że to ty mi mówiłaś, że wasza konferencja nie zdecydowała się jednak oficjalnie zatwierdzić, że tylko alkoholicy mogą zabierać głos na otwartym meetingu, czy coś pokręciłem? So Robert asks, and he might have confused something, but he thought he heard from you at some point that at conference, the decision was, hold on, I got to read this again. There was a decision that, Robert, wiesz co, ja nie rozumiem za bardzo to pytanie, czy ktoś może... Ja odnoszę wrażenie, że Debbie kiedyś mówiła, że ich konferencja, amerykańska konferencja, hi Debbie, Robert, hello, że ich konferencja ostatecznie nie podjęła decyzji, żeby zatwierdzić, że tylko alkoholicy mają prawo odzywania się na meetingu. Padło takie pytanie na amerykańsko-kanadyjskiej konferencji i ponoć oni nie podjęli takiej decyzji. Uznali, że to jednak grupa ostatecznie decyduje o tym. Taką miałem informację, wydaje mi się, od Debbie, a tym niemniej chciałbym ją teraz potwierdzić, czy ja dobrze to pamiętam. Okay, so Robert has met you before and he just said he thinks he remembers that at conference the decision was made that
sharing, non-alcoholics sharing during AA meetings is the decision of the group and not a conference decision. Is that correct? That would be the group autonomy. However, it also then blurs that line. We are no longer carrying the message to the alcoholic who is still suffering. Tak, że to jest autonomia grupy, decyzja grupy, ale to właśnie znowu rozmazuje tą granicę, tak, żeby nieść przez posłanie alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. The autonomy of tradition 4 is within your group format, but it doesn't dismiss our other traditions. Autonomia, tradycja 4, która mówi o autonomii grupie, to pozwala na to, ale to nie jest tak, że możemy ignorować te inne tradycje. Okej? Czy klarowne? Oczywiście. Of course. Thank you. Thanks, Debbie. Thanks for the questions too. All right. Okay, Gosha asks, but I think you answered this, but we'll just ask it again. So what happens when alcoholics in meeting, co w przypadku, gdy alkoholicy uczestniczący w meetingach przedstawiają się, mam na imię X i jestem uzależniona. Yeah? So, ale Gosia, to znaczy co w przypadku? Czy jakie jest pytanie konkretnie? Tak, pytanie jest takie, czy jak właśnie traktować, bo wcześniej słyszałam wypowiedź Debbie, że ta osoba, która przedstawia się uzależniona, nie może zabierać głosu, tak, na meetingu. To pytanie właśnie, co w przypadku, kiedy alkoholik czy alkoholiczka przedstawia się. Okej, teraz rozumiem, dzięki. Mówi, że jest uzależniona, a nie mówi, że jest alkoholikiem czy alkoholiczką. Okay, so we're going back to who can share at the meetings. What if an alcoholic introduces themselves as an addict? Are they still allowed to share because they didn't introduce themselves as an alcoholic, just as an addict? So are they supposed to share? What's your answer to that? So if they're not an alcoholic, they can be an alcoholic and 14 other things. But once again, while it's awkward to interrupt someone, perhaps, hopefully, maybe they have identified in their format, we ask that only alcoholics participate, something like that. Once again, while it's not frequent, if it becomes frequent, you're blurring the message. And so we invite anyone to an open meeting to sit, listen, find out what they are. But if someone gets up there and their share is all about their drug trail, and I'm in the only place I can go as an alcoholic, the addict has other options, even down to different types of addictions: heroin, cocaine, marijuana, simply Narcotics Anonymous. I don't have any other place to go. And this is why I must respect their programs. To jest bardzo ważne jednak, żeby się przedstawić jako alkoholik, ponieważ AA jest jedyne miejsce, gdzie alkoholik może przyjść i musi być ta identyfikacja. Osoba uzależniona może iść na różne inne meetingi i na meetingi AA, a my jako alkoholicy to tylko możemy przychodzić na meetingi AA. Dlatego jest ważne, żeby to było, żeby ta jedność była i ważne, żeby się przedstawić jako alkoholik. As I mentioned before, I realize that there are parts of the world where their resources of space,
or members are very limiting. And to band together for recovery from whatever they're doing is how they get their support. My only request is don't call yourself an Alcoholics Anonymous group in doing that. You can call yourself a lot of things, but please reconsider calling yourself an AA group because your message isn't singleness of purpose. I ja rozumiem, że w różnych miejscach na świecie nie ma po prostu różnych takich meetingów, gdzie chodzą osoby uzależnione, nie ma meetingów NA, ale jeśli to jest grupa, gdzie przechodzą różne ludzie z różnymi uzależnieniami, ja bym bardzo mocno zastanawiała się na zmiana nazwy grupy, żeby to nie była grupa AA. Bym zastanawiała się nad tym, bo rozmazuje się ten jeden główny cel, żeby pomóc alkoholikowi, który wciąż jeszcze cierpi. Okay, let's see. Sorry, kind of. Okay, this is a question. Czy sumienie grupy może złamać tradycję? What happens when the group conscience breaks traditions? Clancy used to say in a group where anything goes, soon nobody goes. When you lose your focus, you got nothing to grab onto. You have no assurity that I'm going to go to the meeting tonight, but I don't know if we're going to talk about gaming or nicotine or shoe buying. I'm not sure which it's going to be, which addiction people are going to take. No i jest takie powiedzenie w Stanach, że gdzie wszystko się dzieje, to nikt nie będzie przychodził po prostu. I to jest ważne, żeby trzymać ten jeden główny cel i trzymać się tych tradycji, żeby to wszystko nie było szalone, żeby to nie były wszystkie różne osoby z różnych wspólnot, żeby to się trzymało kupy. Did you get the shoe buying in there, Isabella? Albo no, I didn't. The shoe obsessions. Albo wiesz, grupa, która ma obsesję na buty na przykład. Ważne jest, żeby trzymać się razem. Yeah. And then there was just one final question, but I think you answered it, which was czasami zdarza się, że wypowiadają się Al-Anon lub DDA. Czy to jest złamanie tradycji? So Agata asked, and I think you've answered this, but sometimes people from ACA or Al-Anon speak at AA meetings. Is this against the traditions? There are special events that can and have been billed as AA with Al-Anon or ACA participation or Alateen, but the predominant, because again, it does open those doors, but this is usually a specialty event, not a regular AA meeting. Są czasami takie eventy, na przykład są konferencje, są różne warsztaty, gdzie jest AA z uczestnictwem na przykład DDA albo Al-Anon. I wtedy na takich eventach to wszyscy mogą mówić, ale to nie jest grupa AA. Okay. Thank you.